ładne krzesło do wyczyszczenia i do używania. Fajne. Stare parasole. Wiecie, co to jest? No, ciekawa jestem, czy ktoś wie, co to jest. Do czego to służy? Zagadka dzisiejszego dnia. Napiszcie w komentarzach, do czego to służy. To taki podobny zegarek nasz stoi. Tylko maleńka kaczuszka. Jakie maleństwo. Vind maar rust met staan. Zin. Preis lässt sich sprechen. Bitte? Über den Preis lässt sich sprechen. Das ist Biedermeier. Darf ich die... So, ja, ich meine, die haben auch nicht. Ja. Was ist das denn? Wing und Wunder. Aha, wie teuer die ist? 65. 65. Danke sehr. Ciekawe lampy, nie? Jakieś takie 60 lata na pewno. Patrzcie, jaka tam jest ta muszla. Ale jaka ogromna. Masakra. Pewnie będzie kosztować dużo. W takiej można zrobić taką sypaną polską kawę. Myślę. Ta też jest ładna plata, piękna. Original? Das ist original, ja. 3 und 5 Euro. Nein, 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 nein. nur ein Notfall. Tu jest ładna
Tu jest ładna lampa na dole. Ale ja już mam taki podobny klosz. Tu też jest fajna lampa. Zobaczcie tutaj. No tu. Chyba z Onexu jest. Tutaj mamy Anglię z pewnością. Duży ten mlecznik. Tutaj są ceny widać. 2 euro taka filiżanka. Te kule też po 2 euro. €2. Tu mam takiego klauna. Ale on akurat ceny nie ma. Pani jak tutaj ładnie ułożyła z tymi ściereczkami. Tu też jest lampka, ale jaka malusieńka. Chanel, Lotte. Lustro z Ikei. Wie teuer sind die Teller? 5 Euro. Stück 5 Euro? Ja. Okay. Danke. Bejruta. Niestety tylko filiżanka. A tu, o jakie ładne, o jakie ładne. Czechosłowacja, piękne. Ja chyba już tej kiedyś widziałam. Jaki stary portfelik. Chyba ze skóry nawet jeszcze. Tu są donice, ale to też nie takie jak chcę. One się strasznie obijają, takie donice. O, a ten odkurzacz przed chwilą stał na innym stoisku. Ktoś go kupił, teraz będzie to sprzedawał. Tak to też funkcjonuje. O, taką świeczkę mam. Piękne te świeczki. I to ja... Eine? Mhm. Tu jaka ładna żółta patera, ale niestety plastikowa. Plastikowa. Karlowe Wary. Tu mamy też fajną paterkę na nóżce. Czy to coś polskiego? W sumie to nie wiem. Nie widziałam takiej jeszcze. Tu jest też ładna serweteczka. Bardzo ładna.
Fajny koszyk, ale niestety uszkodzony. Ale do tego chciałam dojść, do tych obrazków w środku. Stare bardzo. Bardzo stare. O, tu jakaś torba ze skóry. W zasadzie to plecak. Tu widzę, że jest ładny ten. Jakiś ładny. Ale to jest na okrągły stół. Obrus duży. Tu też są takie, ale takich na razie nie potrzebuję, ale jest ich dużo, widzicie. Myślę, że tak kosztują 2-3 euro sztuka. Tu też pani ma ceny. Taki koszyczek pamiętam z Polski. Moja mama chyba nawet taki ma w witrynie za 8 euro. 8. Ten tutaj, ta pani to może już tu była, bo ja to chyba kiedyś w ręce miałam. I to kosztowało chyba 8. Z tego co pamiętam. Ja, dann musst du die Frau fragen, ob sie auch 45. Pani się opiera o taki duży wazon szojryś. Egipt. Z Egiptu. O, tu mamy ładną lampę. Bardzo ładną. Morgan. A to jest ładna ta misa. Bardzo ładna. Co to jest? Ceramika MK. Z Bayern. Bajery. Ma tutaj taką nalepkę. Handlager. Keramik. Ręcznie robione. Bardzo ładna. Ładny kolor ma. I to jest 5 euro. Więc nie najgorzej. Ładna cena w sumie. Tu mamy taki Rosenthal. Ładna lampa. Mam podobną taką. Nawet bardzo podobną. Byłby komplet. Ja się zapytam, ile kosztuje. Zresztą ten zegar też nie jest brzydki. Nie? To chyba taki już przerobiony, ale ładny. Tu jest ładna filiżanka. Royal Doulton, Anglia, ale nie ma chyba talerzyka niestety. Nie ma. Szkoda. Takie piękne orły, zobaczcie. Orzeł. Tak, to jest orzeł.
Tutaj jakieś małe serwetunie zauważyłam. Ich hoffe, das hält. Und lieber noch irgendwie, ne? Okay. Ciao. Kostet auch 2 also 2 Euro. Das kannst du nicht sagen. Ja, also Mama, haben wir nicht noch so einen Stein? Da unten steht noch einer, aber für Sauerkraut ist das was? A to do czego? Takie kulki? Und da draußen sieht man nichts, Sie müssen rein. Tu mamy bardzo ładny wazon, ale niestety jest uszkodzony. Tak zachwycił mnie z daleka, ale jest popękany. Tu mamy jakąś małą bombonierkę bez sygnatury. Co tu jeszcze znajdziemy? Tu mamy jeszcze coś ładnego, zobaczcie, jaka stara. Katarina, o. Nawet moja imienniczka tu uszkodzona. Was kostet der Aschenbecher? 5 Euro. Thomas Ivory. Hier. Was ist das nochmal für eine Marke? 5 Euro. Chopin, proszę bardzo. Tasche oder steht so? Ja, Tasche. Tasche, ja? Danke, schon, Papa. Jubiläet, ja. Danke. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczyki. Ja mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie przetargi w Niemczech i second hand shopy. Robimy sobie takie zestawienie zawsze, znaczy prawie zawsze. Zeszłym razem nie było, targ był bardzo duży, miałam bardzo dużo, materiału, bardzo dużo. Czasami zdarza mi się tak, że mam wyjątkowo, ekstremalnie dużo i wtedy nie idzie tego w jeden odcinek wsadzić. W związku z tym zdecydowałam, że podzielę to na 2 odcinki i tak będzie dobrze. Moi drodzy, targ był bardzo duży, tak jak już powiedziałam, był bardzo duży, dlatego go podzieliłam. Było dużo pięknych rzeczy, było dużo stanowisk, było mnóstwo ludzi. Już jest tak też, że każdy sobie może coś na takim flomarku, coś zjeść, coś wypić, kawę, chyba nawet piwo jest. Powiem szczerze, że nie do końca wiem, ale wydaje mi się, że chyba jest, ale nie na 100%. Natomiast są kiełbaski, są i wiecie, jakieś pączki, jakieś słodkości, kawa tu na 100%, można też śniadanie zjeść. W związku z tym taki czas na flomarkcie można spędzić nawet z rodziną, przyjść sobie, coś pooglądać, coś kupić, coś zjeść pysznego, coś wypić, także myślę, że często rodzina mi się przychodzi i po prostu się spędza tam czas, trochę jak na pikniku. Moi drodzy, co kupiłam? Kupiłam tym razem nie za dużo, natomiast dostałam coś w prezencie. Tak, czasem tak też się zdarza, chociaż stosunkowo rzadko. Natomiast myślę, że jest to dużo przyjemniejsze niż gdybyśmy wiedzieli, że ta rzecz, która jest jakaś uszkodzona, gdyby trafiła do kosza całkiem, bo dla osób, które kochają antyki, kochają starocie, jest bardzo bolesne, jeśli wiemy, że coś było lekko uszkodzone i trafiło na przykład do kontenera, albo czasami ktoś stawia koło kontenera, więc idzie to jeszcze w jakiś sposób uratować. Natomiast jak już jest wrzucany do kontenera i się potrzaska, to jest po prostu jakaś mała tragedia i wtedy jest wielki ból. Także cieszmy się z tego, że są tacy ludzie, którzy coś dają w prezencie, bo sami już tego nie sprzedadzą, bo się nie za bardzo da, bo nikt tego nie chce kupić, ale dają komuś, kto jeszcze jakby ma ochotę to wziąć i
mieć to, bo jest to piękne i mimo małego uszczerbku jakby chcę to mieć, nie? Moi drodzy, najpierw Wam pokażę, co kupiłam, a potem Wam pokażę na końcu, co dostałam w prezencie. I pierwszą rzeczą jest taka półka. To jest z tyłu, ja Wam pokażę przód, jak ona wygląda, w ten sposób. Jest ona drewniana. Wydaje mi się, że jest drewniana na 100%. Jak ją się wiesza? Ją się wiesza właśnie w ten sposób. I ile ona ma centymetrów? Myślę, że jakieś 80, może 90, tu oczywiście u góry wyżej. Może służyć u góry jako półka, może w ogóle służyć jako półka. Natomiast ja ją kupiłam w zasadzie w innym celu. I powiem szczerze, nie wiem, czy nam się to uda, ale całkiem możliwe, że nam się to uda tak zrealizować. Kupiłam to jako zwieńczenie futryny, czyli nad drzwiami. Jakbyście sobie to umieli wyobrazić. Nie mam tutaj drzwi, żeby Wam to pokazać, ale gdyby to były drzwi, oj, miska od Mai leży, i gdyby to było nad drzwiami, to byłoby to nad drzwiami tak zamontowane. Nie wiem, czy to wtedy nie będzie pomalowane na kolor ściany, bo jest taka możliwość, że tak będzie. Natomiast widziałam w amerykańskich domach, pewnie nie są tylko w amerykańskich domach, pewnie są też w angielskich domach, na przykład takie zwieńczenie, to się nazywa korona nad drzwiami. I to fantastycznie wygląda. Nie wiem, czy akurat ta półka się na to nada, bo są też, wiecie, dokładnie takie profile, które umożliwiają zremontowanie takiej korony nad drzwiami. Natomiast pomysł jest, czy to będzie akurat do tego służyć, nie wiadomo, bo wiecie, to nam posłuży dopiero za jakieś, myślę, parę lat, ale powolutku sobie jakieś tam rzeczy zbieramy i docelowo, no nie wiadomo, mam jakieś tam pomysły, być może będzie to jakaś półka po prostu, też tak może być, ale tam jakiś pomysł na jaką koronę nad drzwiami jest. Zobaczcie sobie w internecie, jak to mniej więcej wygląda i wygląda to fantastycznie. Jakby było tak chociaż jedne drzwi byłyby zrobione w domu w środku z taką koroną, to fajnie by było, bo to bardzo fajnie wygląda. Moi drodzy, ta półka kosztowała 3 euro, więc bardzo niewiele, dlatego ją wzięłam. Jest też nie ciężka, jest pusta w środku prawdopodobnie, bo jest naprawdę leciutka, więc jest to jakiś tam profil naokoło, w środku jest puste i jakoś to jest tam zrobione, nie wiem do końca jak, ale to nie ma znaczenia. Moi drodzy, to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą są szklanki. Ja szklanki od czasu do czasu kupuję, bo po prostu są potrzebne. Szklanki się niestety od czasu do czasu biją i raz się jakaś jedna ubije, raz się uszczerbi i w czasie się okazuje, że mamy tych szklanek zamiast 8 mamy 4 i znowu trzeba jakieś dokupić. No tak się dzieje po prostu, to jest całkiem normalne, więc ja sobie dokupiłam szklanki, które już mam. Po prostu trafiłam na nie przypadkowo, a że są dobre, no biją się jak każde inne niestety, to pomyślałam sobie, a to sobie wezmę, bo nie były drogie, wzięłam takie szklanki, to są, moi drodzy, WMF, dość nowoczesne, bo można je normalnie w sklepach kupić. Mają tutaj małą sygnaturkę, zobaczcie sobie, jest to WMF, a ja takie już mam i mam ich bodajże 6, więc sobie dokupiłam już takie, już mi się niestety pobiły niektóre. Dokupiłam sobie 8. 8 sztuk Pan miał za 5 euro, więc myślę, że super cena, bo one normalnie kosztują 6 sztuk chyba za 20 kupowałam w zeszłym roku, więc jest duża różnica w cenie, jak najbardziej. Więc wzięłam, bo są po prostu potrzebne do domu. Moi drodzy, i ostatnią rzeczą jest, a nie, czekajcie, jeszcze mam coś pomiędzy. Biżuterię bardzo rzadko kupuję. Sami wiecie, że ją w sumie rzadko pokazuję, ale czasem noszę, czasem coś zakładam. Ten akurat naszyjnik bardzo lubię, dlatego że on jest bardzo wygodny, bo jest na magnes i po prostu no po prostu jest wygodny, więc go czasami zakładam. W sumie to zakładam i stroję się najbardziej chyba tutaj do Was, bo na co dzień po prostu nie ma kiedy, nie ma czasu, nie ma kiedy. Człowiek przyjdzie z pracy, zrobi szybko obiad, potem usiądzie sobie i nie ma czasu na strojenie, w związku z tym chyba najczęściej się do Was tutaj stroję. Moi drodzy, kupiłam sobie coś właśnie z biżuterii. Ja ogólnie, powiem tak, na bursztyny rzadko trafiam takie, które
które naprawdę mnie ujmują i chciałabym je kupić. I nie mam żadnego naszyjnika jak do tej pory, ale na pewno kiedyś się trafi taki, który mnie bardzo ujmie i pewnie sobie kupię. Bo tak na ogół jest, że po prostu coś musi się bardzo spodobać, nie? Ale kupiłam sobie dzisiaj, słuchajcie, 2 zawieszki bursztynowe. Tak zakładam, że są bursztynowe, tak mi się wydaje. To są tylko same zawieszki, nie mam do nich łańcuszka, ale pewnie kiedyś się trafi. Albo sobie po prostu dokupię. Jeden jest taki, jedna zawieszka, czekajcie, muszę sobie pomóc ręką. O tak, będzie lepiej widać. Jak tu mamy jakichś znawców bursztynu, to dajcie znać, czy to wygląda jak bursztyn. No mi się wydaje, że tak. Jest prawdopodobnie ten uchwyt tutaj jest chyba mosiężny, a drugi mam tak minimalnie uszkodzony z boczku. Pani mi go dała za darmo. O, już Wam pokazuję, jak ten drugi wygląda. Ten drugi jest większy. Wygląda właśnie tak. On ma tutaj taki, w jednym miejscu taki długi, taki schropowaty koniec, tak jakby odprysk, ale mi się wydaje, że można go spokojnie, ładnie wyszlifować. Tutaj chyba ten uchwyt nie jest do końca mosiężny, to jest pewnie jakiś inny metal. Natomiast ten jest dużo większy od tego drugiego. O. Jeszcze raz sobie go chwyćmy. Widzicie, takie dwa i za tego zapłaciłam 5 euro. A tego dostałam za darmo ze względu na to właśnie, że jest tutaj tak delikatnie uszczerbiony. I nie mam, co prawda, łańcuszka, ale pewnie jakiś się kiedyś trafi. Tak na ogół jest, że po prostu gdzieś tam w głowie, z tyłu głowy mamy jakieś coś, czego potrzebujemy i po prostu kiedyś nagle się trafia i jest, nie? Na Flumarku w sensie, albo w sklepach używanych, że się trafia takie coś, co do tego pasuje. Także no, to są chyba moje pierwsze bursztyny, bo chyba jeszcze nie mam. Nawet na pewno nie mam. Natomiast fajnie, bo myślę, że są ładne. Będą ładnie na jakimś, nie wiem, rzemyku. Rzemyku chyba nie. Bardziej wolałabym chyba jakiś łańcuszek. I moi drodzy, także dzisiaj w sumie są 2 rzeczy, które dostałam za darmo. I ostatnią rzeczą, którą dostałam za darmo, jest ta piękna patera. Moi drodzy, jest to Rosenthal. Jak mogłam go nie wziąć? Myślę, żeby trafił do kosza, jakby ktoś go nie zabrał. Bo no nie mamy tak chętnie, że kupujemy uszkodzone rzeczy. Myślę, że z daleka nie bardzo widać, jak bardzo on jest uszkodzony. Jak bardzo jest uszkodzona. Ja Wam pokażę z bliska, jak ona jest uszkodzona. Ona była tutaj klejona u góry, widzicie? Ale ogólnie jest przepiękna. To jest złocona po bokach i w sumie to nie jest nigdzie ta malatura uszkodzona. Nawet te złocenia są piękne. Po prostu komuś się coś przydarzyło i niestety gdzieś pewnie zaczepił ktoś albo uszkodził jakoś w jakiś sposób i niestety tak to wyszło, ale ogólnie jest to Rosenthal, już Wam mówię, Rigoletto, rok 1942, bo sobie sprawdziłam, czyli czas wojenny, ale jest po prostu przepiękna. Zobaczcie sobie sygnaturę, jak wygląda. O, wygląda tak. Z tyłu też dobrze wygląda. Tu się nic nie dzieje, oprócz tego, że niestety jest to tu uszkodzone. Ja myślę, że po prostu będzie w tym witrynie na jakimś takim stojaczku i po prostu będzie cieszyła oko, bo to jest kawał historii i mimo to, że ona jest uszkodzona, to ja powiedziałam, że ja ją biorę, bo jak jej nie wezmę, to po prostu ktoś ją wrzuci do kosza. Bo nie wszyscy mają, wiecie, lubią antyki, kochają antyki i robią coś takiego, że jednak trzymają, pomimo, że to jest uszkodzone, nie? Moi drodzy, dajcie znać, co Wam się podobało. Myślę, że patera z Rosenthala jest przepiękna i na pewno będzie pięknie wyglądać w witrynie. Ja się cieszę, że zakupy się udały, nie były takie wielkie, bo w sumie to mało wydałam pieniędzy, bo kupiłam tylko szklanki, bursztyn i półkę, więc naprawdę niewiele wydałam, ale nie szkodzi, to jest dobrze w sumie, bo wiecie, jednak ja chodzę dość często na zakupy, więc małe zakupy to też dobrze. Dajcie znać, co Wam się podobało, ja Wam dziękuję za dzisiaj i widzimy się za parę dni. Pa!